Cześć, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Kocham język polski i polską kulturę. W październiku ubiegłego roku podjąłem studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem teraz studentem filologii polskiej jako obca. Jest to wyjątkowy kierunek dla obcokrajowców na poziomie B2 lub C1, którzy chcą doszkolić się w nauce polskiego i też pogłębiać wiedzę o kulturze i literaturze. To, co mi się najbardziej podoba na tym kierunku, jest możliwość, żeby nawiązać kontakt z niesamowitymi ludźmi z całego świata. Łączy nas wspólna pasja, uczenie się i posługiwanie się językiem polskim. Dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę Was zapoznać z moją koleżanką ze studiów, Izabelą, która moim zdaniem doskonale włada językiem polskim. Jest osobą bardzo inteligentną i sympatyczną. Jeżeli spodoba Wam się nasza rozmowa, proszę dać łapkę w górę i subskrypcję. Byłbym za to bardzo wdzięczny. A więc bez zbędnych sergeli zapraszam do naszej rozmowy po polsku. O, cześć. Leave her alone. O, zaraz. Dobra. Przepraszam. Okej. Usiądź. Siedź. Ty jesteś prawdziwy influencer. Hello. Hello, cześć. Hello, 大家好. Hello, 大家好. Hello, 大家好. Mam na imię Izabela i jestem z Chin. Izabela, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na rozmowę, bardzo się cieszę, że jesteś. Masz bardzo ciekawą historię i fajnie, pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdybyś chciała podzielić się tą historią ze światem, więc Światem. ze światem, czy przynajmniej z polskim internetem. To trochę przerażające może, nie. Ale mam też chińskie imię. Gaoming. Ale w sumie Izabela to jest moje... to pochodzi z Włoch. Ale mam też polskie imię, to Iza. Możesz po prostu mnie Aha. mówić jako Iza. Bo wiesz co, czasami jak piszę do ciebie na Facebooku, to zastanawiam się, czy lepiej przez S. IZ czy ISA, ale Izabela to jest włoskie. No to imię ogólnie pochodzi z Włoch. Okej. A jak wybrałaś, bo czasami studenci z Chin wybierają właśnie tutaj czy w Stanach Zjednoczonych różne imiona, tak? A jak wybrałaś, Ale osobiście Izabelę? oni wybrali pewnie, nie? Chyba tak, ale ty wybrałeś, Nie. tak? Nie? Tak, to jest moje prawdziwe imię. Izabela. Izabela. Aha. I mam też na przykład w moim paszporcie. Aha, Tam jest ciekawe historie. Moje polskie, znaczy włoskie imię i chińskie imię. Fajnie, więc przepraszam, że domyśliłem się, że wybrałeś, ale właśnie twoi rodzice nadawali ci Mój ojciec to te imiona. Mhm. Więc w paszporcie masz Izabelę, tak, napisane przez S i Gaoming. Yang. Yang. Bo inni mają pinyin po chińsku, a ja mam tak wyjątkowy paszport. Mam Izabela i Gaoming. A co powiedział, że inni mają pinyin, tak? I to są pinyin to jest litery, nie, tak? to jest chińskie wymowy, można tak powiedzieć. Ale napisane latyńskimi literami, tak? Tak. A nie znakami. Tak. Aha, tak. ale masz chińskie znaki w paszporcie. No fajnie. Bo mam chiński paszport, oczywiście, że mam chiński znak. No. Ale masz chiński paszport i polski? Nie, mam tylko chiński. Aha, okej, tylko chiński. Jako obywatelką
chińską, to możemy mieć tylko, niestety możemy mieć tylko, no, jedno. Paszport. Ale Izabela, trochę zgubiłem się może. Dlaczego twoi rodzice nadawali cię imię Izabela? Bo jesteśmy z Wenzhou, to jest takie miasto w Chinach. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś te miasto Wenzhou. Może tylko od ciebie, ale To jest takie magiczne miasto, że prawie 90% ludzi z Wenzhounu mają swoje biznes zagraniczne. Tak. Wow. I oczywiście, że moi rodzice, oni też pracują, znaczy mieli biznes wcześniej, od początku mieli swoje fabrykę we Włoszech. Aha. No to też tłumaczę, dlaczego ja mam włoskie imię, nie? I mam dwie siostry, starsze siostry. One urodziły się we Włoszech i one też mają swoje włoskie imię. Jak to się stało, że przeprowadziłeś się do Polski? No, od początku przeprowadziłam z moimi siostrami do Polski, bo wcześniej moje rodzice pracowali w Polsce i mieli swoje biznes w Polsce. No i tak więc przed przeprowadzeniem do Polski cały czas mieszkałam z moją babcią i dziadkiem w Chinach. Oni są teraz starsi, więc no mój ojciec chciał, żebyśmy przyprowadzić do Polski z nimi i tutaj żyć z nimi. Dziadkowie też są teraz w Polsce. Nie, tylko w sensie ja mieszkałam z babcią i dziadkiem. Ile miałeś lat, kiedy przeprowadziłeś się do Polski? Miałam wtedy chyba 14 lat czy 15 lat. No. 14 lat. I jak czułeś się właśnie przed przeprowadzką? Wiedziałeś, że pojedziesz do nowego kraju, czy nie wiem, czy bałeś się? Byłeś zestresowana? Szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam bardzo dobrze, bo to już było bardzo dawno temu. Wtedy nie czułam za bardzo stresowana, bo przed moją przeprowadzką moja najstarsza siostra już wtedy była w Polsce i chyba, że ona była bardzo samotna i zaczęła od bardzo dawna, próbowała mnie namówić, żeby przeprowadzać do Polski i powiedziała do mnie, o jak fajna jest Polska, jak tutaj życie jest fajna, chodź do mnie, no cały czas do mnie tak powiedziała i namawiała mnie w końcu, no i w końcu zdecydowałam wtedy. Fajnie, więc może dzięki temu w ogóle nie martwiłeś się, tak? Bo No. twoje siostry zachęciły cię Tak, cały czas. Tak. Fajnie. A więc miałeś 14 lat i to znaczy, że chodziłeś do polskiego liceum, tak? Jakie to było za doświadczenie, żeby chodzić do liceum w Polsce? Czy już wcześniej, może w Chinach już nauczyłeś się języka polskiego? Nie, w ogóle nie. To było od początku bardzo trudno dla mnie, bo nie znałam w ogóle, nie umiałam w ogóle mówić po polsku, nie? I wszystko było od zera, konkretnie od zera, że czujesz jako niemowlę, że uczysz że czujesz jak niemowlę. To wszystko było tak trudno, że nie mogę teraz na to wspomnieć, że jakie to straszne było okres, tak naprawdę mówiąc, no. Ale Że, no. to naprawdę niesamowite, że to brzmi
naprawdę, no nie wiem, mega stresujące i ja w takiej sytuacji chyba nie dałbym rady, ale nie wiem, ale może to trochę wyjaśni, dlaczego teraz tak dobrze znasz język, tak? Mimo to, że to musiało być bardzo stresujące, tak? Tak, proces był trudno, ale no widzisz, że rezultat fajnie poszło. Właśnie. Nie wiem, zapomniałam po polsku, ale po angielsku mówimy like trial by fire. Nie wiem, czy kojarzysz, ale to jest jaka próba ognia, że jak przechodzisz przez coś bardzo trudnego, to czyni cię, nie wiem, mistrzem czy mistrzynią języka polskiego. Myślę, że najtrudniejsza część to w nauce języka polskiego to na pewno, że gramatyki i gramatyki. No, zgadzam się. No, tak naprawdę w języku chińskim nie mamy tak nie powiedzmy, że mamy trochę gramatyki, ale po prostu mamy bardzo łatwe takie składniki zdania. No. A te na przykład czasowniki w języku chińskim czy odmieniają się jak w polskim? Czy trzeba odmieniać przez przypadki? Nie. Wystarczy dodać tylko jakiś znak do zdania. To już znaczy, że odmieniamy jakiś czasownik czy liczebnik. Też nie mamy takich trudnych odmian w języku chińskim. No, więc to od początku było dla mnie masakra. Kurczę, no przekonałeś mnie, muszę porzucić naukę polskiego i zacząć uczyć się chińskiego. Ale jak teraz naprawdę poznaliśmy się na studiach i kiedy po raz pierwszy słyszałam, jak mówisz po polsku, byłem zaskoczony twoją piękną wymową, tak? Jak udało ci się nauczyć się wymowy polskiego języka? Ja powiem, że moja wymowa nie jest taka perfekcyjna, ale z powodu spędzenia tyle lat w Polsce, więc umiem tak dobrze mówić. Znaczy, nie umiem jeszcze za bardzo tak 100% mówić prawidłowo po polsku, ale tak moim zdaniem mój akcent jest dobry. Jest dobry, dlatego że spędziłam bardzo dużo czasu w Polsce. W Polsce. To jest prawda. No. I wiesz co, ja bym powiedział, że też po prostu bardzo naturalnie mówisz po polsku i też umiesz na przykład korzystać z slangu chyba, tak, czy właśnie z języka potocznego. Nie wiem, po prostu zauważam, niezależnie czy to na Facebooku, w Messengerze, w grupie, czy po prostu na zajęciach korzystasz z takiego fajnego języka potocznego, którego ja nie znam za bardzo. Z doświadczenia A społeczeństwa. doświadczenie, nie wiem, czy miałeś znajomych pewnie z Polski, jak chodziłeś do liceum, nie wiem, czy miałeś dużo przyjaciół z Polski, polskich przyjaciół. No, szczerze mówiąc, nie miałam bardzo dużo takich prawdziwych polskich przyjaciół, bo od początku z powodu trudności językowej, ale cały czas próbuję, żeby z nimi porozmawiać. I to czasami, przynajmniej dla nas, tak, my z żoną ze Stanów, tak, czasami to jest trudno, żeby korzystać z tego, żeby mówić
po polsku z Polakami, z nieznajomymi w Polsce. A jak ktoś mnie zaczepi na ulicy, czasami chcę po prostu ominąć to, ignorować i nie wiesz, porozmawiać z nim, ale jest w złym nastroju. No, twoje rodziny, twoje siostry i twoje rodzice mieszkają w jakim mieście w Polsce? Oni mieszkają w Warszawie. W Warszawie. Ja kiedyś, od początku ja w Warszawie tam mieszkałam. Kiedy przeprowadziłeś się do Polski i miałeś 14 lat, czy było coś w Polsce, które bardzo cię zdziwiło? Nie wiem. Od początku? Od początku. Jakiś szok kulturowy? Tak naprawdę nie było. Jedyna szok to było, że czemu język polski Właśnie. jest tak trudno. Jedyna Tak. rzecz. Tak, No. tak. A szok kulturowa, tak szczerze mówiąc, nie było za bardzo. Może to świadczy o tym, że twoje siostry dobrze cię przygotowały do tego no życia. tak, może dlatego. Już byłeś, nie wiem, miałeś może w głowie jakiś obraz Polski Tak, i tak. nie Byłam miałeś, przygotowana na to wszystko. więc nie doświadczyłeś tego szoku. Zaczęłaś mieszkać w Warszawie, tak, z rodziną, a później co się stało? Od początku mieszkałam w Warszawie i tam skończyłam gimnazjum i pierwszego rok w liceum. Ale wtedy byłam tylko w polskiej szkole, tylko, nie? No i jak ja wcześniej powiedziałam, że to było dla mnie bardzo taki trudny okres dla mnie, nie? Tak. No i w końcu zdecydowałam, że podawać się znaczy nie podaję się, ale nie chciałam podawać się, ale byłam w stanie, byłam w, tak powiem, że niedobrym stanie, że czułam, że nie mogłam dalej kontynuować w nauce języka polskiego i więc prosiłam moje rodzice, żebym zmieniła do międzynarodowej szkoły. Aha, Tak. aha. No. A właśnie Tak. to odbywało się w języku angielskim czy Tak. chińskim? W języku angielskim wtedy. Wow, Tak. no No fajnie, nie i- wiedziałam. A to też, Ale- ta szkoła była, czy liceum było? To było liceum w takim program IB w Krakowie. No, Nie wiedziałam, myślałam- że mieszkałaś w Krakowie. tak, 2 lata mieszkałam w Krakowie, bo oni mają tam, bo to liceum znalazła moja siostra, bo tak naprawdę, że w Warszawie tam międzynarodowe liceum w Warszawie są bardzo drogie, Okej. więc tak, a tak ta liceum, która moja siostra znalazła, była taka, wiesz, średnio, więc akceptowano, o tak powiedzmy, tak. Ale fajnie i miałeś okazję, nie wiem, czy to było dla ciebie trudno, ale żeby zamieszkać w Tak, innym mieście w Polsce, zobaczyć tak. coś nowego. Ale wtedy, że jeszcze jeden punkt był na to, że moja siostra wtedy też mieszkała w Krakowie. O, super. No i możemy razem tam mieszkać i A czy uczyć. to była ta siostra, która na początku zachęciła cię do tego? Właśnie, to to jest ta najlepsza siostra. A nadal mieszka w Polsce, tak? W tak, Warszawie. no. Ona nadal mieszka w Warszawie. No, Teraz. bardzo, bardzo piękna, ciekawa historia. Jak zmieniłaś szkołę i zaczęłaś uczyć się w języku angielskim, to nie wiem, czy poczułeś ulgę? Tak, to musiało być ulgę, żeby nareszcie, nie wiem. Właśnie nie. Nie, o nie. Bo
Bo to jest... myślałam, że będę myślałam, że dobra, uciekam stąd z tego, dobra, uciekam z tego nauki języka polskiego i Będzie łatwiej. będzie łatwiej. Na pewno. Tak, ale no nie dowiedziałam się, że skoczyłam do tego drugiego wyzwania, powiedzmy, że Tak. no to było też wyzwanie dla mnie, bo wtedy nie znałam też bardzo dobrze po angielsku, nie? Ale tak przez kilka lat już się uczyłam języka polskiego i trochę przyzwyczaiłam się takie O, mowę, wiesz? I jak zaczęłam tam chodzić do szkoły w Krakowie, w tej międzynarodowej szkole, jak oni zaczęli do mnie mówić po angielsku, ja od razu tak naturalnie do nich odpowiadałam po polsku. Biedny Izabela. Ale miałeś ciężko. Miałeś ciężko, tak? Że Tak, tak. już przyzwyczaiłeś się do języka polskiego i nagle trzeba było przejść totalnie na Tak. angielski. No, to już To dla, tak. nie wiem, Mieszane gimnastyka było. dla mózgu. Mm. Ale kurczę, niesamowita historia. Ale może dzięki temu teraz znasz dobrze polski i angielski, czy znasz jakieś inne języki oprócz tego? Chiński. I chiński. Znasz chiński? Pochodzisz z Chin i znasz język chiński. No i próbuję teraz sama się uczyć języka hiszpańskiego. Fajnie, No. fajnie. Samonaukę. Co? To też trudno. Właśnie, w jaki sposób lubisz uczyć się języków? Czy, nie wiem, jak zacząłeś uczyć się hiszpańskiego, co robisz? No, bo ja sama się uczę, nie? Więc ja nie lubię takiego ciężkiego sposobu nauczenia się języka. A jest inne podejście, inny sposób? Ja myślałem, że to musi być gramatyka tylko, tak, podręczniki. Tak, to prawda, ale ja uczę się języka hiszpańskiego tylko powiedzmy for fun. Tak, więc Okej. ja się uczę tego języka z oglądania na przykład filmiki, O, serialu. super. No, taki sposób się uczę. Ale to jest najlepsze chyba, tak? No, I no. robisz to dla siebie i bez tej presji. I bardzo chcę, właśnie zacząłem trochę uczyć się hiszpańskiego, czy po prostu oglądać też jakieś filmiki na YouTubie, czy Netflix czasami po hiszpańsku, coś tam rozumiem, ale rozumiem, że powinienem skupiać się niestety na polskim, ale chcę nauczyć się innego języka. No, możesz czasami dać mi daj sobie jakieś przerwę, żeby odpocząć od polskiego. To jest przydatne. Na przykład ja to robię jako przerwę, nie? Aha. Że na przykład, dobra, dzisiaj chcę się uczyć sama języka hiszpańskiego, więc oglądam tylko hiszpański serial. No, Serial, super. nie? I słucham hiszpańskie muzyki. No, No. fajne podejście. Czy lubisz kuchnię polską? Szczerze mówiąc, ja mam moje ulubione polskie danie to flaki. Flaki. Flaki, Wow, Ale tego większość, się nie ale wiem, spodziewałem. że tak, ale wiem, że większość Polaków oni na to nienawidzą. Prawie każdy Chińczyk, który ja znam, oni wszyscy uwielbiają flaki. Bo to jest, myślę, że to jest takie danie specjalnie dla Chińczyków. Tak. Bo od czasu do czasu, ale rzadko, ale od czasu do czasu biorę flaki, nie wiem, w barach mlecznych, ale bardzo rzadko. Czy ty lubisz?
Lubię, ale tylko od czasu do czasu i mój A. znajomy też po prostu, jak mówię, że wziąłem wczoraj flaki, oni po prostu, to jest okropne. Ale w Chinach to jest popularne. W sensie, w Chinach właśnie takie zupy nie mamy. Mhm. No, więc jak od początku, pierwszym razem ja to próbowałam i od razu to mi smakowało bardzo. Tak. No, fajnie, No. fajnie. Nie, w moim przypadku na przykład, nie wiem czy lubisz śledzie, ale śledź nie jest popularna w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej nie w moim rodzinnym stanie, ale kocham śledź i nie wiem, to jest... Ale takie suszone? Takie Suszone, wędzone? tak, wędzone, tak, oczywiście może być, ale też właśnie marynowane, nie wiem, ale właśnie w tych słoikach. Czy tak, lubię z piwem, ewentualnie z wódką, to jeść. No, pasuje do alkoholu. Takie Właśnie, rzeczy. właśnie. Skończyłeś szkołę, skończyłeś liceum w Krakowie, tak? Tak. Mimo trudności z językiem angielskim. A co się stało potem? Czy wróciłeś do Warszawy? No, as you can see, jestem teraz Gdzie w się Poznaniu. Jesteśmy w Poznaniu. Tak. No, kiedy ja kończyłam ten liceum w Krakowie, bo wtedy było koronawirus, nie? I wszystko, egzamin było zdane w formie online. Mhm. No, na szczęście zdałam właśnie te matury międzynarodowe. No i wtedy musiałam zdecydować, na jaki kierunek chcę naprawdę chodzić. I no w końcu zastanawiałam się, dobra, co ja umiem? No i zastanawiałam się i w końcu chyba tylko polski znam. No i zdecydowałam Daj spokój. jechać do Poznania. Iza, No i może po prostu miałeś dosyć tego angielskiego i No i chciałeś wtedy chyba tak. wrócić do nauki polskiego. Więc wybrałeś kierunek filologię polską, tak? Tak. Mhm. No, wróciłam do Polski. Podjęłeś studia licencjackie, tak? Filologię polską dla obcokrajowców, tak? A dlaczego postanowiłeś podjąć studia magisterskie też, tak? Tutaj. Ale chciałeś po prostu to kontynuować? Nie wiem. No, może dlatego, że w końcu zdecydowałam się, że przez jakiś długo czas będę tutaj w Polsce pracować i no chciałabym, żeby nauczyć się języka polskiego jakoś. Tak. Fajnie. I właśnie to uwielbiam na naszym kierunku, tak, że my wszyscy jesteśmy z różnych państwach, ale bardzo lubię to, że każdy w naszej grupie, na naszym kierunku ma inną historię, dlaczego chce doszkolić się w nauce polskiego. I nie wiem, to fajnie słyszeć, że chcesz polepszyć, tak, twój poziom. Ale myślę, że nie tylko dlatego, że ja chcę doszkolić moje umiejętności języka polskiego i także myślę, że w ogóle nasz kierunek to jest bardzo fajny i mamy w ogóle bardzo miłą atmosferę w naszej grupie, nie? Zgadzam się. No, jesteśmy z różnych krajach i wszyscy są bardzo mili. W ogóle Dokładnie, uwielbiam, no. dokładnie. To jest dla mnie, nie wiem,
kiedy dowiedziałam się, że jest taki kierunek w Polsce i chyba właśnie tylko w Poznaniu, może też na Uniwersytecie w Toruniu, ale jeszcze ten taki kierunek filologia polska dla obcokrajowców Chyba nie już- jest bardzo... Tak, chyba nie ma, tylko w Poznaniu i Toruniu. No, to co? Tak, więc to jest Powiedziałam. coś unikatowego i no, fajny, ciekawy eksperyment po prostu. Czy tęsknisz za czymś w Chinach? Czy byłeś dosyć młoda, kiedy wyjechałaś, ale czy, nie wiem, czy tęsknisz za czymś? No, tak szczerze mówiąc, tak. Tęsknię bardzo czasami, jak sobie leżę w łóżku w pokoju i przypominam sobie, jak było życie w Chinach też, nie? I tęsknię też za moje no, brat, babcia i dziadek, nie? Moje rodziny w Chinach. No i przyjaciół. A masz okazję czasami wracać do Wenzhou i widzieć się z nimi? Tak, tak, ale to tylko no na przykład ostatnio w wakacje. Ostatnio na wakacje właśnie miałam okazję polecieć do Chin i odwiedzić moje rodziny tam. Fajnie, i latem, tak? No, bo No, Izabela, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że Cię poznałam na tych studiach. Jesteś osobą przemiłą, bardzo mądrą i inteligentną, więc dziękuję bardzo. dzięki za rozmowę. I tak, dziękuję Wam za obejrzenie filmik dzisiejszy. Do zobaczenia, do następnego razu. Dziękujemy, do widzenia. O, pa pa. A jak po chińsku możemy pożegnać się? 下次见，拜拜，下次见。To znaczy do 下次见 następnego razu. 再 Aha, after you. dobra. 拜拜，拜拜下次见。下次见。Dzięki Iza. O.